Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Drogi widzu, dzisiejszy odcinek jest podsumowaniem wszystkich tych najbardziej kluczowych odkryć i doświadczeń, które ostatecznie pomogły mi w osiągnięciu samoświadomości. Dzięki temu odcinkowi, mam nadzieję, rozjaśnię Twój umysł jeszcze bardziej i tym samym pomogę Ci w postawieniu kolejnych, jeszcze potężniejszych kroków wiodących do Twojej własnej prawdy. Dziś również dowiesz się, czym faktycznie jest życiowy cel i jak możesz go osiągnąć. Zatem w części pierwszej tego nagrania wyjaśniam, czym jest właśnie ten życiowy cel oraz dlaczego powinniśmy go dopełnić. Część druga natomiast jest zbiorem wszystkich tych najistotniejszych zagadnień, o których jedynie wspominałam w poprzednich epizodach. A zatem tym razem, kolejno przytaczając każde z nich, pokrótce, ale konkretnie wyjaśniam ich głębokie znaczenie, bo bez ich znajomości nie ma szans na rozwój. Z kolei w trzeciej części tego odcinka dokonałam podsumowania, które mam nadzieję stanie się również i dla Ciebie inspiracją do dalszej pracy nad sobą, a zatem wstąpienia na duchową ścieżkę rozwoju. A na końcu, drogi widzu, oczywiście jak zawsze, dowiesz się, co czeka Cię już w nadchodzącym odcinku. Zatem serdecznie zapraszam do wysłuchania. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zapytać, czym w ogóle jest życiowy cel? Czy każdy z nas go posiada i jeśli tak, to jak dowiedzieć się, co jest tym naszym? Bo ja, jak zapewne wiesz z poprzednich odcinków, miałam taki moment w swoim życiu, kiedy dosłownie zostałam postawiona przed tym pytaniem. A dokładniej mówię tu o momencie, kiedy to któregoś wieczoru, wracając z pracy, dostrzegłam widniejącą przed kościołem baptystów tablicę informacyjną, a na niej napis: a co jest Twoim życiowym celem? I te słowa, pamiętam, tak bardzo we mnie uderzyły, że w rezultacie odmieniły moje życie o 180 stopni, a raczej podejście do życia. Dlatego pozwól, że wyjaśnię Ci, dlaczego to zagadnienie jest aż tak bardzo istotne. Więc zacznijmy najpierw od tego, że cel, o którym mówię, nie ma żadnego związku z osobistymi zachciankami ego, czyli zaspokajanie potrzeb wynikających z nieświadomie przyjętych poglądów i wierzeń. A jeszcze inaczej mówiąc, osobiste osiągnięcia związane z dowartościowaniem swojego ego. Więc to nie o tym mówię. Bo ja mam na myśli coś znacznie głębszego. A więc kiedy mówię o życiowym celu, mam na myśli nasze przeznaczenie, czyli coś, co nadaliśmy sobie jeszcze zanim przyszliśmy na świat. I tego typu cel jest przede wszystkim związany z naszym duchowym rozwojem. Z tym, że tym razem, mówiąc o duchowym rozwoju, mam na myśli rozwój poprzez bezinteresowną służbę bliźniemu. I teraz z pewnością zastanawiasz się, co w ogóle oznacza bezinteresowna służba bliźniemu. Już wyjaśniam. Każdy z nas w swoim życiu codziennym, wykonuje swego rodzaju serwis, czyli odgrywa swoją służbę. Na przykład w
W pracy obsługujemy klienta, a więc wykonujemy jakiś serwis w zależności od tego, czym zajmujemy się zawodowo. Z tym, że w przypadku tego typu serwisu pobieramy za to opłatę, a więc mamy w tym interes. Natomiast kiedy mówimy o bezinteresownej służbie bliźniemu, mówimy, że jest to serwis wykonywany dla drugiego bez pobrania opłaty. I to nazywamy dobrym uczynkiem, który nie wynika z obowiązku, lecz chęci i wolnej woli. I tu za przykład możemy podać, na przykład zabieram rodzinę na wakacje, albo pomagam koledze z pracy w jego obowiązkach. Bawię się z moim zwierzakiem, dbam o niego, karmię go. Oferuję potrzebującemu swoją pomoc. Udzielam się w wolontariacie. Przejmuję na siebie czyjeś obowiązki. Udzielam się społecznie. I myślę wiele więcej takich przykładów dobrych uczynków. A zatem życiowym celem każdego z nas jest duchowy rozwój poprzez właśnie bezinteresowną służbę bliźniemu. Oczywiście im więcej takich dobrych uczynków, tym bardziej rozwijamy się duchowo. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo taki cel musi być znacznie bardziej sprecyzowany, czyli musi być zgodny z naszymi indywidualnymi potrzebami, aby tym samym pomóc nam w naszym rozwoju. W końcu każdy z nas jest na zupełnie innym etapie, dlatego nasze potrzeby będą się od siebie różniły. A zatem mimo tego, że dążymy do tego samego celu, sposób czy też droga, poprzez którą go osiągniemy, będzie znacząco różniła się od sposobu czy też drogi drugiego człowieka. Również też ze względu na to, że mamy inne umiejętności. Zatem w takim razie, jak dowiedzieć się, w jaki sposób my możemy dopełnić naszego celu? Przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy musieli dowiedzieć się, kim naprawdę jesteśmy pod warstwami tych wszystkich masek, które kiedyś wykreowaliśmy. Bo dzięki temu połączymy się z naszym wewnętrznym ja, które już zna wszystkie potrzebne nam odpowiedzi. A żeby tego dokonać, najpierw musimy doświadczyć wewnętrznej transformacji poprzez oczyszczenie. Czyli musimy odłączyć się od wszystkich dotychczasowych poglądów i wierzeń. Bo bez tego nie ma szansy na jakąkolwiek zmianę, a tym bardziej na dopełnienie naszego celu. Dlatego właśnie na potrzeby Twojego rozwoju powstały te wszystkie nagrania, abyś na podstawie moich doświadczeń, które opisałam w detalach, mógł przejść własną przemianę. A dzięki temu mógł dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś i w jaki sposób możesz dopełnić swojego życiowego celu. A że przypadki bywają różne, to spodziewam się również, że znajdą się też osoby, które stwierdzą, że nie chcą nic w swoim życiu zmieniać. Bo po co komplikować sobie życie? No fakt. Przyznaję, że ścieżka duchowego rozwoju nie należy do najprostszych. Ale czy życie pełne rozczarowań, bólu i cierpienia przynosi człowiekowi ulgę? Raczej nie. Dlatego uwierz mi, mój drogi przyjacielu, ty chcesz tej zmiany. Bo taka zmiana oznacza kompletne oczyszczenie z karmy i tym samym zamknięcie starych cyklów, czyli już na zawsze pozbędziesz się bólów przeszłości, cierpienia, traum, niepowodzeń, rozczarowania, smutku, złości i znacznie więcej. Z pewnością wiesz, o czym mówię. Natomiast
Jeśli tego nie zrobisz, to najzwyczajniej nie dopełnisz swojego, a raczej naszego celu. Czy jest za to jakaś kara? Absolutnie nie. Ale powiedz mi, po co powtarzać ten sam cykl i ponownie doświadczać życia w bólu i cierpieniu, kiedy faktycznie możesz już z tym skończyć i w końcu doświadczyć ulgi? Zatem, żeby jeszcze bardziej ułatwić Ci podjęcie decyzji o tym, co faktycznie zrobisz ze swoim życiem, powiem Ci jeszcze jedno. Odnalezienie własnego celu życiowego, a raczej drogi do jego dopełnienia oraz poświęcenie się jego dopełnianiu daje poczucie wewnętrznego spokoju i spełnienia. Więc tak naprawdę, czy prawdę mówiąc, nawet nie czujesz, że się czemuś poświęcasz, bo robisz to z zamiłowaniem i pasją. Co więcej, robiąc to, odgrywasz swoją służbę bliźniemu, a dzięki temu, jak już powiedziałam, rozwijasz się i wzrastasz do wyższych poziomów duchowego rozwoju. I tego właśnie dokonał Jezus, Budda, Mohamed czy inni wspaniali nauczyciele duchowi. Bo to właśnie dzięki samoświadomości oraz dopełnieniu życiowego celu poprzez bezinteresowną służbę bliźniemu stali się aż tak potężnymi istotami. I Ty też możesz to osiągnąć. Po to właśnie zostały napisane te wszystkie święte księgi, czyli Biblia, Koran, Bhagavad Gita. One faktycznie krok po kroku nauczają nas, jak stać się lepszą wersją siebie, aby ostatecznie oczyścić się z grzechów, czy też karmy i w końcu żyć w pełni świadomie, czyli w pokoju, spokoju, miłości, spełnieniu i szczęściu. W przeszłości wielokrotnie powtarzałam, że w życiu nic nie dzieje się przez przypadek. Mówiłam również, że każde doświadczenie ma swój cel i znaczenie oraz to, że wszystkie wydarzenia mające miejsce zarówno w otaczającym nas świecie, jak i bezpośrednio w naszym życiu są częścią wielkiego planu. I powtarzałam to nie przez przypadek, bo tak właśnie działa programowanie. Kiedy to powtarzasz coś do skutku, czyli do momentu, aż zostanie zapamiętane i przyswojone w naszym umyśle, a zatem będzie czymś znajomym. A jeszcze jaśniej mówiąc, kiedy już zapoznasz się z tą nową informacją i ją przyswoisz, następnym razem, kiedy usłyszysz coś podobnego, ale o tym samym znaczeniu, przyjmiesz to jako potwierdzenie tego, co już w Tobie zakodowane. Z drugiej strony natomiast, gdybym się nie powtarzała, to z pewnością wszystko, o czym mówiłam do tej pory, wciąż nie miałoby dla Ciebie sensu. A nie miałoby dla Ciebie sensu, ponieważ przekazywane przeze mnie informacje dla Twojego umysłu byłyby wciąż nową wiedzą. Czyli pojawiłby się konflikt albo sprzeczność pojawiłaby się, ponieważ dana informacja nie pokrywałaby się z informacją, która była czy jest już w Tobie zakodowana. Więc dla przykładu, do tej pory wierzyłeś, że jesteś swoim ciałem i masz tylko jedno życie, bo tak właśnie mówiono Ci jeszcze w dzieciństwie, czyli tak Cię zaprogramowano. Po czym raptem pojawiam się ja, mówiąca, że nie jesteś swoim ciałem i że jesteś nieśmiertelny. Co więcej, mówię Ci, że przechodzisz proces reinkarnacji, a więc, że powracasz na Ziemię, z tym, że już w innej formie. Czyli wielkie wow, tak? Dlatego też
Człowiek, który słyszy tego typu stwierdzenia, po raz pierwszy zareaguje z punktu widzenia własnego ego, które jedynie bazuje na zakodowanych wcześniej już w nas informacjach. A więc ta osoba powie na przykład: co to za bzdury? To nie może być prawdą. A wiesz, czemu tak powie? Ponieważ jest odłączona ta osoba od własnej natury, przez co zagłusza własną intuicję, kierując się jedynie logiką. A mówiąc intuicja, mam na myśli ten głos serca, wewnętrzny głos, który zna prawdę. Zatem moim zadaniem jest połączyć Cię z Twoją naturą na nowo, abyś mógł oczyścić się z wszelkich starych wierzeń i jednocześnie zrobił miejsce na te nowe. Ale też abyś rozbudził swoje zmysły, bo to właśnie one pomogą Ci chłonąć wszelką nową wiedzę ze zrozumieniem. Pozwól w takim razie, że raz jeszcze wyjaśnię Ci, co dzieje się w naszym umyśle podczas procesu programowania. Więc na początku odbierasz bodziec przychodzący z zewnątrz, czyli słyszysz na przykład jakieś słowa. I kiedy tak słuchasz, automatycznie nadajesz temu jakiś sens, bazując właśnie na informacjach, które są już w Tobie zakodowane. Następnie filtrujesz te informacje i dokonujesz selekcji, określając, które informacje są mniej, a które bardziej istotne. Po czym kodujesz, czyli zapamiętujesz te istotniejsze informacje, pozbywając się tych mniej istotnych, aby ostatecznie nadać tym istotnym nowe znaczenie. Zatem w efekcie albo przyswajasz tą nową wiedzę, bo ufasz, że ma sens, a więc, że jest prawdziwa, albo odrzucasz, bo ta wiedza nie zgadza się z Twoimi wierzeniami. I tu chciałabym również wyróżnić dwa totalnie odmienne przypadki osoby, która odrzuca nową wiedzę. Więc przypadek numer 1. Mimo tego, że intuicyjnie wyczuwam, że to faktycznie może mieć sens, odrzucam to, ponieważ jeszcze nie jestem na to gotowy. Natomiast przypadek numer 2. Nie jestem świadom innej jak ta rzeczywistości, zatem przyjmuję nieświadomie zakodowane we mnie poglądy i wierzenia innych ludzi za własne. A to oznacza, że taka osoba odrzuca nową wiedzę, ponieważ ta wiedza nie zgadza się z jej poglądami. Zatem podsumowując, programowanie jest procesem zachodzącym świadomie, nieświadomie lub podświadomie w umyśle człowieka. Jest to proces kodowania informacji, która staje się źródłem naszej wiedzy. I to właśnie dzięki tej zakodowanej wiedzy kreują się nasze reakcje i zachowania. Przeprogramowanie. Przeprogramowanie jest procesem zachodzącym w nas etapowo, zgodnie z tempem naszego rozwoju. Zatem możemy powiedzieć, że jest to nieustanny proces zachodzący w nas czynnie wraz z przejściem do kolejnych etapów naszej wewnętrznej transformacji. Proces przeprogramowania odbywa się, czy też rozpoczyna się od rozpoznania powielanych przez nas negatywnych wzorców i wierzeń, czyli takich, które zostały nieświadomie lub podświadomie zakodowane w nas jeszcze we wczesnej młodości i które już nam dziś nie służą. Dlatego kolejnym krokiem jest właśnie odłączenie się od tych wszystkich starych wierzeń, z którymi już nie rezonujemy, aby tym samym zrobić miejsce na te nowe, czyli świadomie wykreowane wzorce i wierzenia, które z pewnością będą już teraz wspierały nasz rozwój.
Samoświadomość. Samoświadomość jest stanem umysłu, w którym człowiek rozpoznaje zachodzące w nim zjawiska wewnętrzne, ale i doznania. Inaczej mówiąc, w jednym momencie stajemy się zarówno obserwatorem, jak i doświadczającym. A to oznacza, że jesteśmy świadomi własnych myśli, uczuć, emocji, pragnień, możliwości, czyli własnego potencjału, ale również blokad, złych nawyków czy ograniczeń. Natomiast świadomość w duchowym tego słowa znaczeniu oznacza również enlightenment, czyli oświecenie, kiedy to stajemy się świadomi własnej natury oraz pochodzenia. Zatem dzięki samoświadomości poznajemy siebie i własne zapotrzebowania, a to oznacza, że dostrzegamy, co służy, a co nie służy naszemu rozwojowi. Zatem z taką wiedzą możemy w pełni świadomie budować swoje życie tak, aby wszystko było już tylko i wyłącznie na naszą korzyść. Kolejną istotną kwestią, którą należy rozważyć, są nasze uczucia. Uczucia, które są wytworem naszego umysłu. I to właśnie one decydują o tym, jaką etykietę przykleimy do tych wszystkich odbieranych przez nas informacji pochodzących z zewnątrz. Zatem istotnym faktem jest, abyśmy wiedzieli, że każde uczucie ma swoją indywidualną częstotliwość. A więc w zależności od tego, czy jest to przyjemne, czy też nieprzyjemne uczucie, ta częstotliwość będzie wzrastać albo się obniżać. I ta dana częstotliwość, inaczej mówimy, że jest wibrującą energią. I stąd też mówimy, że coś ma albo pozytywną, albo negatywną energię. Co więcej, wykreowane przez nas uczucia, będąc tą energią, jednocześnie stają się również naszą aurą, czyli wibrującą, emanującą z nas energią. Dlatego właśnie istotnym jest, abyśmy zawsze przykuwali uwagę do uczuć, które kreujemy, bo one są odzwierciedleniem tego, jak będą postrzegali nas inni, bo będą to wyczuwali. A więc im więcej w nas pozytywnych uczuć, tym wyżej wzrośnie wibracja naszej własnej energii. Z kolei im więcej wykreujemy różnego rodzaju negatywnych uczuć, tym bardziej ta energia się obniży. Dlatego właśnie ogromnie ważnym jest, abyśmy jak najczęściej starali się pozostać w teraźniejszości, abyśmy byli w stanie w pełni odczuwać wykreowane przez nas emocje, ale też abyśmy byli w stanie je skontrolować, czyli świadomie spojrzeć na istotę rzeczy i ocenić, czy faktycznie moje emocje są zgodne z rzeczywistością. Bo jak dobrze wiemy, w życiu codziennym niestety często zdarza nam się zareagować pod wpływem jakiegoś impulsu, przez co równie często niepotrzebnie kreujemy negatywne uczucia, które w rezultacie obniżają naszą energię, no i nasze samopoczucie. Dlatego, będąc w pełni świadomym siebie człowiekiem, znacznie łatwiej byłoby nam skontrolować nasz stan emocjonalny, który jest, jak już powiedziałam, wyczuwalny przez innych w postaci emanującej z nas energii albo aury, jak wolisz. No dobrze, no to teraz wyjaśnimy jeszcze dogłębniej, czym jest ta aura. Więc aura jest wibrującą, emanującą z nas energią, która tworzy wokół naszego ciała fizycznego nasze własne pole magnetyczne,
które różni się od pola magnetycznego innej istoty żywej, a zatem jest wyczuwalna ze względu na swoją frekwencję albo czy też częstotliwość, która może być niska albo wysoka w zależności od stopnia naszego oczyszczenia. Natomiast u ludzi i zwierząt bierzemy również pod uwagę stan umysłu. Co więcej, aura, tworząc to pole magnetyczne wokół naszego ciała, jest w pewnym sensie taką barierą ochronną, dzięki której bronimy się przed przeniknięciem jakichś złych energii pochodzących od istot o niskiej energii czy częstotliwości. Dzięki aurze również przyciągamy do siebie osoby o podobnej lub takiej samej częstotliwości, z którymi mówimy, że rezonujemy energetycznie. W tym przypadku, mówiąc o manifestacji, mam na myśli przyciągnięcie lub pojawienie się czegoś w naszym życiu. Mówimy, że coś zamanifestowało się, czyli objawiło się, pojawiło się. Dlatego też w naszym przypadku mówimy o manifestacji marzeń, czyli przyciągnięciu kogoś lub czegoś do naszego życia. Więc żeby nasze marzenia się zamanifestowały, musimy w pierwszej kolejności zrozumieć, na czym polega prawo przyciągania. Inaczej mówiąc, prawo wszechświata. I teraz, mówiąc wszechświat, mam na myśli Boga, który jest wszechobecny. Dlatego też, kiedy już rozpoczniesz swoją ścieżkę rozwoju duchowego, słowo Bóg zmieni się i przekształci, bo nabierze zupełnie innego znaczenia. Zatem nasz wszechświat, czy też Bóg, rządzi się swoimi prawami. Natomiast ten, który je pozna i zrozumie, będzie wiedział, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest naszą własną, świadomą lub nieświadomą manifestacją. Bo w rzeczywistości to właśnie my sami decydujemy o swoim losie, choćby poprzez nasze myśli i związane z nimi uczucia. Mówi się, że ludzki umysł jest zdolny do zarówno samodestrukcji, jak i samouleczenia. I to jest fakt. I z pewnością wie i rozumie to ten, który jest świadom potęgi swojego umysłu. No dobra, no to może jakiś przykład. Osoba nieświadoma siebie i własnego potencjału ulega wpływom świata zewnętrznego. To jest fakt. Zatem reagując na wszelkie negatywne informacje, automatycznie kreuje w swoim umyśle negatywne myśli i uczucia z tym związane. A to oznacza, że nieświadomie obniża również swoją aurę. I jak już powiedziałam wcześniej, im dłużej pozostajemy w takim stanie umysłu, tym szybciej staje się to naszą rzeczywistością. A zatem, często kreując w głowie różnego rodzaju negatywne scenariusze, zaczynamy żyć w strachu i wręcz paranoicznie boimy się tego, co na przykład mogłoby wydarzyć się jutro. I tak też właśnie nieświadomie, niestety, manifestujemy to do naszej rzeczywistości. I dokładnie ten sam schemat będzie działał w przypadku pozytywnego myślenia. Zatem proces manifestacji rozpoczyna się od właśnie wizualizacji, czyli wyobrażamy sobie coś. Następnie kreujemy jakieś uczucia z tym związane, a to z kolei wytwarza tą energię, o której już mówiłam, która jest formą komunikacji z wszechświatem, bo przecież wszystko w tym świecie, wszechświecie jest energią, a zatem połączeni jesteśmy energetycznie i też tak właśnie
komunikujemy się w świecie duchowym. Dlatego wiedz, że nasza energia ma znacznie większe znaczenie, jak używane przez nas słowa. Bo słowem możesz okłamać, natomiast energią nie. Z kolei cały ten mechanizm działania wszechświata, czyli tak zwane prawo przyciągania, mówi, że to, co dajesz od siebie, to otrzymujesz z powrotem. Czyli słynne powiedzenie: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Im więcej dobra dajesz od siebie, tym więcej otrzymujesz go w zamian. Albo im więcej zła czynisz względem drugiego, tym więcej zła powraca do ciebie. Dlatego wiedz, że kiedy w życiu spotyka cię coś przykrego, to z pewnością nie jest to winą Boga, który cię karze za coś, bo Bóg jest energią, a nie postacią. Zatem Bóg, a raczej Wszechświat, po prostu kopiuje i reflektuje twoje działania z powrotem do ciebie. Dlatego w rzeczywistości to ty sam manifestujesz wszelkie bóle i niepowodzenia do swojego życia. I mam nadzieję, że to jest już dość zrozumiałe. Więc dla przykładu, kiedy na przykład zbyt mocno skupiasz się na stracie materialnej, to oczywistym jest, że nie możesz spodziewać się przychodu, lecz co jedynie jeszcze większej straty, bo tak to właśnie działa. A więc krótko podsumowując, bardziej opłaca się być dobrym, uczciwym, uczynnym, kochającym, wyrozumiałym, cierpliwym, zaufanym i przede wszystkim świadomym siebie człowiekiem. Bo tylko wtedy będziesz w stanie przejąć pełną kontrolę nad swoim umysłem, a więc i życiem. A to oznacza, że w końcu zaczniesz świadomie manifestować tylko tych pozytywnych ludzi, rzeczy, zdarzenia czy też miejsca do swojego życia. Duchowe przebudzenie w dosłownym tłumaczeniu oznacza przebudzenie się jednostki do jego prawdziwej natury, co zresztą dzieje się dzięki przebudzeniu naszych dodatkowych zmysłów. 6., 7., 8. Jest ich wiele więcej. I podczas procesu przebudzenia zaczynamy w pełni żyć teraźniejszością, a dzięki temu jesteśmy w stanie skupić się na naszych myślach i uczuciach, jednocześnie dostrzegając ich źródło. A zatem mówimy, że łączymy się z naszym wewnętrznym ja, który jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy światem materialnym a duchowym. Z kolei rezultatem tego procesu jest uzyskanie pełnej samoświadomości. Czyli raz jeszcze przejmujemy kontrolę nad własnym umysłem, a dzięki temu stajemy się zarówno obserwatorem, jak i doświadczającym w jednym momencie. Co więcej, dzięki samoświadomości jesteśmy w stanie dostrzec własne blokady i ograniczenia, jak również rozpoznać ich źródło. Ale nie tylko to, bo również jesteśmy w stanie dostrzec nasze negatywne nawyki i zachowanie, jak również powielające się wzorce i schematy, które są wynikiem wczesnego programowania. A to wszystko dzięki właśnie tym rozbudzonym zmysłom, które przekształcają się i nabierają siły wraz z rozwojem całego tego zachodzącego w nas procesu. A więc podsumowując, duchowe przebudzenie jest przebudzeniem wyższego ja, czyli ciała świetlistego, czy też duszy, którą faktycznie jesteśmy, do aktywnego uczestniczenia w naszym życiu codziennym. Zatem od teraz po części przestajemy już kierować się logiką, bo częściej podejmujemy decyzje wspierając się własną intuicją, która już wszystko
wie. Więc dzięki przebudzeniu jesteśmy w stanie również dostrzec zarówno ludzi, jak i zdarzenia za to, kim lub czym naprawdę są. Inaczej mówiąc, jesteśmy w stanie odróżnić rzeczywistość od iluzji, a jesteśmy w stanie to dostrzec, ponieważ jesteśmy w pełni zaangażowani w doświadczanie teraźniejszości. Duchowy rozwój jest również swego rodzaju procesem, który dzielimy na etapy i poziomy zdobywane przez nas kolejno, zgodnie z tempem naszego rozwoju i naszej gotowości. Podczas takiego procesu zadajemy sobie najgłębsze pytania dotyczące zarówno siebie, jak i życia ogólnie, aby następnie poszukiwać do nich odpowiedzi. Natomiast dzięki naszej samoświadomości jesteśmy w stanie dostrzec ukryte lekcje i znaczenie w zdarzeniach mających miejsce w naszym życiu. W trakcie całego procesu uczymy się również wyciągać wnioski, no i właśnie czerpać cenne lekcje z doświadczeń, ale i z interakcji z ludźmi pojawiającymi się na naszej drodze, nie przez przypadek. Jesteśmy w stanie również dostrzec ukryte znaki i cenne porady, które są pomocnymi wskazówkami wspomagającymi naszą drogę do dopełnienia życiowego celu. Zatem podsumowując, duchowy rozwój oznacza uleczenie przeszłości poprzez właśnie zrozumienie, uczenie się życiowych lekcji poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń, tą bezinteresowną służbę bliźniemu poprzez dobre uczynki, wewnętrzną transformację poprzez podejmowanie świadomych kroków i działań, konsekwentne stawanie się lepszą wersją siebie poprzez właśnie systematyczną pracę nad ujarzmieniem własnego ego. Ale myślę, ponad wszystko jest to wypracowanie umiejętności utrzymania równowagi pomiędzy życiem w świecie materialnym a duchowym, bo dzięki temu możemy jednocześnie doświadczać pięknego życia tu na ziemi, jak i rozwijać się duchowo poprzez czerpanie cennych lekcji właśnie z tych wszystkich odbytych tu doświadczeń. I choć tempo naszego rozwoju nie ma żadnego znaczenia, to jednak ważnym jest, abyśmy byli w pełni zaangażowani w ten proces, bo im bardziej się temu poświęcimy, tym szybciej uda nam się uzyskać jasność umysłu i tym samym sięgnąć tych wyższych poziomów samoświadomości. Duchowe oczyszczanie. Duchowe oczyszczanie jest procesem zachodzącym w naszym ciele, ale w ciele zarówno fizycznym, mentalnym, jak i duchowym. Oznacza pozbywanie się wszelkich zalegających w nas toksyn chemicznych i energetycznych, które objawiają się w formie na przykład negatywnych myśli i uczuć wynikających z nieświadomie zakodowanych w nas wierzeń, poglądów oraz negatywnych nawyków. Zatem podczas takiego procesu w umyśle dochodzi do przeprogramowania naszych dotychczasowych wierzeń na jakieś zupełnie nowe, czyli takie, które będą wspierały nasz rozwój, a dzięki temu w ciele ostatecznie dochodzi do całkowitej wymiany naszego DNA, co oznacza, że stajemy się zupełnie nową i ulepszoną wersją siebie. I jeśli teraz zadajesz sobie pytanie typu, czy to jest w ogóle możliwe, to zapewniam Cię, że tak, bo potęga naszego umysłu jest
nieograniczona. Zatem jesteśmy w stanie nawet przeprogramować swoje DNA. A to oznacza pozbycie się jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych. Dokonałam tego na sobie samej. Medytacja. Medytacja ma tak naprawdę swoje dwa znaczenia. Po pierwsze, medytacja jest praktyką relaksacyjną stosowaną w celu odprężenia i wyciszenia umysłu oraz ciała. Zatem medytacja pozwala praktykującemu skupić się na chwili obecnej, dzięki czemu praktykujący jest w stanie odłączyć się od tych natarczywych myśli i stresów dnia codziennego. I to właśnie dzięki temu odłączeniu w ciele dochodzi do rozluźnienia splotów nerwowych i ostatecznie ciało doznaje głębokiego odprężenia i relaksu. Zatem możemy powiedzieć, że tego typu praktyka jest doskonałym ćwiczeniem na skupienie, odprężenie, wyciszenie, a dzięki regularnej pracy nawet uleczenie ciała i umysłu. Jeśli natomiast mówimy o medytacji w duchowym tego słowa znaczeniu, to mówimy, że jest to praktyka pozwalająca nam na wejście w błogi stan ekstazy, podczas której doznajemy głębokiej, energetycznej więzi z naszym wyższym ja, ale też właśnie Bogiem. I podczas takiej medytacji dochodzi do odłączenia od tego, co zewnętrzne, jednocześnie umożliwiając nam zagłębienie się we własnym wnętrzu, czyli doświadczenie siebie jako obserwatora i obserwującego w tym samym czasie. Co więcej, skupiając się na chwili obecnej, jesteśmy w stanie osiągnąć stan głębokiego transu, a to z kolei umożliwia nam czysty przepływ komunikacji ze światem duchowym. Czyli jesteśmy w stanie odbierać intuicyjne przekazy, czyli wiadomości, komunikowane nam przez nasze wyższe ja lub też telepatyczne wiadomości komunikowane przez inne ciała świetliste. Czyli może być nawet mama, przyjaciel, ktokolwiek. Mówi się, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, ale ja nazwałabym to wewnętrznym monologiem. W zależności od tego, jak wygląda Twoja modlitwa i co jest jej intencją, modlitwa jest formą prośby lub wyrażenia wdzięczności. Dlatego pozwól, że zamiast używać jakichś formalnych definicji, po prostu wyjaśnię Ci, czym dla mnie jest modlitwa. Zatem każdego dnia, tuż po przebudzeniu, skupiam się na pierwszej myśli, która przychodzi mi do głowy. Po czym zasiadam do medytacji i rozpoczynam wewnętrzny dialog. A więc na początku, kolejno wymieniając, dziękuję za wszystko to, co już mam oraz wszystko to, co osiągnęłam w swoim życiu. Więc wyrażam swoją wdzięczność. Następnie zadaję sobie jakieś nurtujące mnie pytania, czyli coś, czego być może nie rozumiem, a chciałabym zrozumieć. Po czym teraz już na głos opowiadam o swoich uczuciach oraz nawracających myślach z tym związanych. A robię to, bo kiedy mówię o czymś na głos, automatycznie przychodzi zrozumienie. A zatem jestem w stanie spojrzeć na zaistniały problem z totalnie innej perspektywy. Czyli jaśniej mówiąc, prowadząc ze sobą taki monolog, staję się jednocześnie obserwatorem, tym razem również analizującym i doświadczającym, bo tak naprawdę
Rozmowa z Bogiem w rzeczywistości oznacza rozmowę z samym sobą. Mówisz do siebie o swoich bólach, o jakichś troskach, zmartwieniach, albo właśnie wyrażasz za coś wdzięczność, jednocześnie wyobrażając sobie to i kreując jakieś uczucia z tym związane. A więc w rzeczywistości ty nieświadomie lub świadomie manifestujesz to do swojego życia. I dlatego właśnie modlitwa powinna być czymś bardzo indywidualnym, a nie jakąś wyuczoną regułką. Zatem pamiętaj, aby zawsze być wdzięcznym, a jak najmniej się uskarżać, bo wypowiadane słowa pełne emocji są właśnie formą manifestowania tego do rzeczywistości. Bezwarunkowa miłość względem bliźniego nie jest uczuciem, lecz stanem bytu. Oznacza akceptację, oznacza wyrozumiałość, współczucie, empatię, życzliwość, wdzięczność, czy chociażby wsparcie względem drugiego, bez żadnych kondycji i interesu. Taka miłość jest objawem naszej prawdziwej natury. Zatem, kiedy kochasz kogoś bezwarunkowo, oznacza to, że nie wymagasz od niego niczego w zamian, bo miłość ta nie jest uczuciem, lecz głębokim, energetycznym połączeniem całego stworzenia. A żeby ją zrozumieć, przede wszystkim musisz najpierw oczyścić się z wszelkich toksyn, które blokują Twoją czakrę serca przed jej doznaniem. Mówimy, że Bóg jest Stwórcą, jako że stworzył wszystko, co istnieje. A jeśli faktycznie stworzył wszystko, co istnieje, to znaczy, że jest wszechobecny. Dlatego właśnie nazywamy Go Wszechświatem. I myślę, że jest to najrozsądniejszym określeniem, chociażby ze względu na to, że skoro jest wszechobecny, a zatem jest całym stworzeniem, to nie powinniśmy ograniczać Go, nadając Mu jedną specyficzną formę, czy też postać. Bo Wszechświat faktycznie może jednocześnie przybrać każdą i żadną formę, po prostu będąc wszystkim. Zatem jest to energia, która dzieli się na nieskończoną ilość cząsteczek świetlistych albo energetycznych, jak wolisz, a dzięki swoim nieograniczonym możliwościom może doświadczać siebie w różnych formach. Dlatego też mówimy, że Bóg jest w nas, bo my jesteśmy Jego częścią, czyli częścią całego stworzenia. I to właśnie między innymi poprzez nadanie sobie ciała fizycznego Bóg jest w stanie siebie doświadczyć jako Ty czy ja. Zatem naszym zadaniem jest rozwijać się poprzez wszelkie doświadczenia, abyśmy tym samym mogli przekształcać się i poszerzać własną świadomość o nowe informacje, a dzięki temu ostatecznie doznać samoświadomości, czyli poznać własną naturę i potencjał. Tego właśnie Bóg chce. Potencjał, który, jak już powiedziałam, jest nieograniczony. I tu chciałabym jeszcze dodać, że teraz już posiadając taką wiedzę, automatycznie powinieneś przejąć kontrolę nad własnym umysłem, aby zacząć manifestować swoje życie takim, jakim chciałbyś, żeby faktycznie było. W końcu to Ty sam jesteś odpowiedzialny za swój los, jak też już teraz wiesz. Zatem pozostając w oczyszczonej i pięknej, wysokiej energii, Wszechświat będzie mógł odwzorować i wykreować i urzeczywistnić
Twoje myśli i uczucia, czyli manifestować Twoje marzenia. Wiara nie jest uczuciem, lecz doznaniem albo stanem bytu, kiedy to ufamy temu, czy też w to, co niewidzialne i nienamacalne. I choć w trzeciowymiarowej, pełnej iluzji rzeczywistości nie jest to łatwy stan do osiągnięcia, to jednak jest to stan, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Bo tylko poprzez wiarę jesteśmy w stanie osiągnąć wewnętrzny spokój i zbawienie. Zacznijmy od tego, że nie jest łatwo dostrzec jakiekolwiek znaki czy wskazówki, będąc zupełnie nieświadomym człowiekiem. Dlatego tu naprawdę przyda się ta praca nad sobą, abyśmy oczyścili się z jakichkolwiek zalegających w nas niepotrzebnych brudów, a tym samym doświadczymy jasności umysłu. I wtedy z pewnością pojawi się, czy poprawi się nasza widoczność. Znaki mogą objawiać się w różnej formie, poczynając od tekstu piosenki lecącej w radiu, poprzez osobę, która niespodziewanie pojawia się na naszej drodze, po jakieś nagranie, które rzekomo przypadkowo wpadło w nasze ręce. Nic nie dzieje się przez przypadek. Więc dla przykładu, coś Cię trapi, ale nie znasz do tego odpowiedzi. Nie wiesz, jak temu zaradzić. Zatem w kółko zadajesz sobie to samo pytanie, jednocześnie poszukując na nie odpowiedzi. Aż tu nagle, któregoś dnia, wybierasz się na spacer i raptem na Twojej drodze staje jakiś nieznajomy, który jak ten Filip z Konopi wyskakuje z tematem, który właśnie Cię interesuje. I kiedy tak oddajesz się tej dyskusji, raptem zdajesz sobie sprawę, że osoba ta właśnie odpowiedziała na Twoje pytanie. Drugi przykład. Ten jest akurat z mojego życia. Wcześniej już o nim wspomniałam. Kilkanaście lat temu miałam taki moment, kiedy faktycznie czułam się strasznie zagubiona i kompletnie nie wiedziałam, jak mogłabym to zmienić. Czułam jakieś wewnętrzne wołanie o zmianę, ale za nic nie potrafiłam dostrzec drogi wyjścia z mojej sytuacji. Więc gdzieś tam w duchu prosiłam o pomoc. Aż tu nagle ujrzałam ten napis przed kościołem. A co jest Twoim życiowym celem? I wtedy automatycznie poczułam jakiś wewnętrzny impuls, który utwierdził mnie w przekonaniu, że to faktycznie tego mi trzeba było. Czyli zadać sobie to głębokie pytanie, które w rezultacie wyprowadziło mnie na drogę do poszukiwania tego życiowego celu. Zatem jak widzisz, nie musisz być oświeconym człowiekiem, żeby dostrzegać znaki. Wystarczy, że następnym razem, zanim w pełni oddasz się swoim emocjom podczas jakiejś trudnej sytuacji, zadasz sobie pytanie, czego mam się nauczyć tym razem? A może to jest jakiś znak, że muszę coś w swoim życiu zmienić? I tak dalej, rozumiesz? A wtedy zapewniam Cię, że im częściej spojrzysz na swoje życie z perspektywy obserwatora, tym szybciej wypracujesz w sobie tą umiejętność czytania takich znaków. W pierwszej części wspomniałam już, że nic nie dzieje się przez przypadek, a zatem wszystko ma swój cel i znaczenie. Natomiast to już od Ciebie zależy, jak zdecydujesz się postrzegać
własne doświadczenia życiowe. Bo tak z jednej strony możesz do końca życia użalać się nad sobą, na przykład wciąż uskarżając się do innych, co w rzeczywistości w niczym Ci nie pomoże, lecz co jedynie jeszcze bardziej zaszkodzi. Albo tak z drugiej strony możesz uznać, że to najwidoczniej była dla Ciebie jakaś lekcja do nauczenia, abyś już nigdy więcej nie popełnił tego samego błędu. Więc pozwól, że przypomnę Ci, jak ja wypracowałam tą umiejętność. Niezwykłą umiejętność. Więc zawsze powtarzałam sobie, że życie jest swego rodzaju grą, w której każdy z nas odgrywa swoją główną rolę. I jak to w grach bywa, po drodze do naszego celu napotykamy wiele przeszkód i wyzwań, które ja zawsze uważałam za świetną okazję na sprawdzenie własnych umiejętności. I choć faktycznie doświadczenia bywały trudne, to jednak mimo wszystko zamiast oddawać się emocjom i niepotrzebnie panikować, zawsze zastanawiałam się, czego tym razem mogłabym się nauczyć. A może to doświadczenie jest jedynie testem sprawdzającym, czy aby na pewno nauczyłam się czegoś ze swoich ostatnio popełnionych błędów. Rozumiesz? Więc jak widzisz, wystarczy niewielka zmiana w perspektywie postrzegania wszystkiego, a już możemy się czegoś nauczyć. A zatem interpretację życiowych zdarzeń pozostawiam Tobie. Jednocześnie mając nadzieję, że tym następnym razem skupisz się jednak na pozytywach, a tym samym, że wyciągniesz z tego jakieś wnioski, a dzięki temu będziesz w stanie przekonać się o swoim czy swoich postępach w rozwoju. Zatem myślę, że zadawanie sobie głębokich pytań oraz jakaś mała analiza zdarzeń zdecydowanie pomoże Ci przetrwać te choćby najtrudniejsze momenty, ale też pomoże Ci w wypracowaniu tej niezwykłej umiejętności wyciągania wniosków i uczenia się życiowych lekcji, bo to automatycznie doprowadzi Cię do tych wyższych poziomów w duchowym rozwoju. W pewnym momencie swojego życia stajesz przed wyborem. Albo obierasz własną ścieżkę, albo podążasz za tłumem. I niezależnie od tego, jakiego dokonasz wyboru, wiedz, drogi widzu, że zawsze możesz to zmienić. Bo na zmiany nigdy nie jest za późno. A zatem pytanie brzmi, czym jest doświadczenie życia? Czy życie jest karą za grzechy, czy przygodą pełną niespodzianek? Z pewnością każdy z nas będzie postrzegał swoje życie zupełnie inaczej, chociażby bazując na podstawie naszych odmiennych doświadczeń. A jednak, choć każdy zdawałoby się, że doświadcza życia na swój sposób, to jednak cele poniekąd mamy te same, czyli odnaleźć swoje miejsce, osiągnąć jakiś sukces, poczuć się potrzebnym, spełnionym oraz szczęśliwym, aby ostatecznie osiągnąć stabilizację i wewnętrzny spokój. Ale czy faktycznie tego typu cele są naszą własną wewnętrzną potrzebą? Czy być może nieświadomie kopiujemy innych, myśląc, że my też tego chcemy? Dlatego też zapytani o własne cele, szybko orientujemy się, że łatwiej jest nam o nich mówić
aniżeli faktycznie ich dopełnić. Bo tak patrząc na dzisiejszego człowieka, poddanego ciągłej presji otoczenia, naprawdę ciężko jest zadowolić jego potrzeby. Dlatego właśnie nasze życie wygląda niczym wyścig, czy niekończący się, nigdy niekończący się wyścig szczurów. Wciąż nam mało. Osiągniemy jedną rzecz, zaraz chcemy drugiej, bo z czasem apetyt rośnie i faktycznie ciężko jest go ujarzmić, zwłaszcza kiedy otoczymy się równie głodnymi ludźmi. A wszystko przez to, że już od najmłodszych lat wmawiano nam, że żeby coś w życiu osiągnąć, trzeba na to ciężko pracować. Więc harujemy jak te woły, dopóki zdrowie nam na to pozwala, a kiedy w końcu podupadniemy na zdrowiu, okazuje się, że wszystko to, na co tak ciężko pracowaliśmy, możemy stracić w przeciągu zaledwie minuty. Albo inny scenariusz. W końcu po wielu latach trudów i zarwanych nocy udaje Ci się osiągnąć jakiś cel, po czym dosłownie chwilę później okazuje się, że radość z osiągnięcia jest jedynie szybko ulatniającą się chwilą. A wiesz, czemu tak jest? Bo życie na nikogo nie czeka. Ono wciąż idzie do przodu, a razem z nim musimy i my. Dlatego wraz z upływającym czasem zmieniają się również nasze zapotrzebowania. A więc kiedy już osiągniemy jeden sukces, na który ciężko i długo pracowaliśmy, zaraz chcemy kolejnego, jeszcze większego. I prawdę mówiąc, taki cykl może ciągnąć się bez końca. A wiesz dlaczego? Ponieważ to, czego szukasz, nie jest do zdobycia w formie materialnej. Bo to, czego w rzeczywistości szukasz, jest doznaniem duchowym. I zaczynasz to rozumieć, kiedy tak zupełnie znienacka przechodzisz swoje duchowe przebudzenie. I wtedy raptem dociera do Ciebie, że nikt tak naprawdę nie jest Ci wrogiem, bo w rzeczywistości każdy odgrywa jedynie swoją równie ważną rolę w Twoim życiu. Zaczynasz rozumieć, że każde doświadczenie, niezależnie od tego, jak bardzo nieprzyjemne, ono w rzeczywistości jest cenną lekcją, która buduje Cię i kształtuje na lepszego człowieka. W końcu rozumiesz, że to Ty jesteś odpowiedzialny za własny los, dlatego od teraz starasz się świadomie podejmować swoje kroki i działania. Rozumiesz również, że bez wiary w wyższą siłę czy siłę wyższą nie masz szans na osiągnięcie wewnętrznej harmonii, bo wiara w Boga oznacza również wiarę w siebie i własne możliwości. Kiedy przechodzisz duchowe przebudzenie, raptem zaczynasz dostrzegać swoje negatywne nawyki i powielane od lat wzorce, które w rzeczywistości nie służą, lecz szkodzą Twojemu rozwojowi. Raptem przestajesz walczyć nawet ze swoimi uczuciami, bo teraz już masz wystarczająco dużo siły, żeby w końcu stawić im czoła. I już nie boisz się ryzyka, bo wiesz, że w rzeczywistości nie masz nic do stracenia. I nawet jeśli coś stracisz, teraz już nie przykuwasz do tego uwagi, bo ufasz, że tak najwidoczniej miało być. Poza tym, kiedy zostajesz czegoś pozbawiony, w rzeczywistości nie tracisz tego, lecz co jedynie robisz miejsce na coś nowego. Zdecydowanie lepszego. W trakcie swojej podróży duchowej uczysz się również odłączenia, co pozwala Ci uwolnić się z niewoli własnego umysłu. Zatem znacznie łatwiej jest Ci po prostu odpuścić i dać czemuś odejść. A dzięki temu
czujesz się silniejszy wewnętrznie, bo czujesz, że w końcu masz pełną kontrolę nad własnym umysłem i życiem. A zatem nie denerwujesz się, kiedy coś nie pójdzie według Twojego planu, bo najzwyczajniej rozumiesz, że nie możesz nic z tym zrobić. A nie możesz nic z tym zrobić, bo wiesz, że nie masz wpływu na czynniki zewnętrzne. Dlatego to akceptujesz. I mogłabym mówić w nieskończoność o korzyściach płynących z duchowej ścieżki rozwoju, bo tej wszystkiej wiedzy, którą uzyskasz, zagłębiając się we własnym wnętrzu, nie można zastąpić wiedzą pochodzącą z książek. Studiowanie i odkrywanie siebie, a w tym własnych umiejętności i potencjału jest bezwartościowym doświadczeniem, którego nie można zastąpić. Doznanie pełnej samoświadomości daje Ci poczucie permanentnego szczęścia i spełnienia. Dlatego wszystko, co do tej pory miało dla Ciebie znaczenie, raptem traci na wartości. Bo teraz już wiesz, że wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia, masz już w sobie. Natomiast wraz z oczyszczeniem doznajesz totalnej jasności umysłu, co pozwala Ci dostrzec rzeczy, których nigdy wcześniej nie dostrzegałeś. Więc raptem spowalniasz tempo swojego życia i już nie uganiasz się za potrzebami materialnymi, bo zamiast tego w końcu zaczynasz żyć i cieszyć się w pełni wolnością. Tak, czujesz się wolny i nieograniczony, bo teraz już nic Cię nie blokuje i nie powstrzymuje przed pójściem za tym, czego Twoja dusza zapragnie. A więc pytanie brzmi, czego każda dusza pragnie? Przede wszystkim szczęścia, bo radość sprawia, że nasza energia automatycznie wzrasta, a dzięki temu pozytywnie oddziałujemy na pozostałe stworzenie. Dlatego odpowiadając na pytanie, co jest naszym życiowym celem, odpowiem raz jeszcze. Bezinteresowna służba bliźniemu. Kiedy to własną wewnętrzną przemianą możesz pozytywnie wpłynąć czy wpływać na innych, wywołując w nich chęć pracy nad sobą, aby inni również doznali samoświadomości, bo tylko w ten sposób przywrócimy temu światu upragniony pokój, szacunek i miłość względem bliźniego. Dlatego praca, którą wykonujemy, nie powinna być naszym przymusem czy obowiązkiem, lecz możliwością podzielenia się własnymi talentami, umiejętnościami, które wykonywane z pasją i zamiłowaniem mogą przyczynić się do rozwoju drugiego. Czyli każdy będzie mógł czerpać z życia jak najwięcej, bo kiedy Ty się radujesz, to cały świat raduje się razem z Tobą, mój przyjacielu. A tego, co wydarzyło się dalej, dowiesz się już w kolejnym odcinku. Czyli odcinku, w którym nauczę Cię, jak akceptować wszystko, co nas w życiu spotyka, z pokorą i zrozumieniem. Czyli o tym, jak życie potrafi pokrzyżować nam plany, rzucić nas na głęboką wodę, czy też odebrać nam nasze marzenia, a wszystko to w imię samorozwoju. I choć brzmi niezbyt korzystnie, to zapewniam Cię, że lekcja, której Cię nauczę, pomoże Ci widzieć wszystko w zupełnie innym świetle. Zatem serdecznie zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, bo jeszcze mamy dużo do nauczenia. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań, a dzięki temu będziesz mógł spojrzeć na swoje życie
z zupełnie innej perspektywy. Drogi widzu, a ja jak zawsze życzę Ci wytrwałości, cierpliwości, siły i determinacji w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy, no i oświecenia, samozrozumienia. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę zrób to teraz, a pomożesz mi tym samym w rozbudowie tego kanału i oczywiście sięgnięciu jeszcze większej publiki, bo każda interakcja się tak naprawdę liczy, dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy byli, są i wciąż będą ze mną i za to, że wspieracie mnie w mojej działalności. Naprawdę dziękuję z całego serca. Mam nadzieję, że już niedługo razem odmienimy ten świat na lepszy. A tymczasem dziękuję raz jeszcze za poświęcony czas na obejrzenie tego nagrania. Ściskam Cię gorąco, trzymaj się i do następnego razu. Hej!